Witam moich drogich widzów o poranku w pół do szóstej rano. Czwartkowy poranek. Lecę niedługo do Bazylei linią Wizz Air po taniości. To chyba będzie jedyny tani aspekt tego wyjazdu, ten przelot. No i będziemy zwiedzać miasto szwajcarskie, Bazyleę, leżącą przy granicy ze Niemcami i Francją. Taki tygiel europejski. I już na lotnisku w Bazylei. Lotnisko to jest nietypowe, gdyż można z niego wyjść do dwóch różnych krajów. I tutaj mamy napisane albo do Szwajcarii, albo do Francji. I jeszcze chyba do Niemiec kawałeczek jest. Więc tak z zewnątrz wygląda szwajcarska część Euro Airport Bazylea Mulhouse Fribourg. No a tutaj przystanek i autobus numer 50, gdzie można pojechać do miasta. Bilet kosztuje 6 franków, można płacić kartą. No i jest ważny przez 4 godziny. Tutaj w hostelu mamy mapę fizyczną Szwajcarii. Także można zobaczyć, jak bardzo górzysty jest tu kraj. To są Włochy, tutaj Mediolan, te sprawy. A tu mamy właśnie Szwajcarię. I tu jest Bazylea. Na styku 3 granic. Tutaj pewnie jeden z kościołów, a w nawie bocznej barek otwarty, także jest to całkiem ciekawa koncepcja. A tutaj przed nami ratusz bazylejski. No, ciekawa budowla, kolorowa. Dach też ma kolorowe dachówki. Jest też wieża. No niestety plac dosyć jest tutaj, że tak powiem, w trakcie remontu, ale o jaki fajny przód od tramwaju, zajebisty. Siedzę sobie na nabrzeżu Renu, konsumuję produkty zakupione w sklepie i podziwiam miasto. A tutaj widzimy, że po Renie płynie barka. Chyba płynie na pusto, sądząc po zanurzeniu. W każdym razie Ren jest taką bardzo żeglowną rzeką i w Bazylei znajduje się czyli chyba jedyny port rzeczny towarowy w Szwajcarii. Szwajcaria, jak wiemy, dostępu do morza nie ma. A tu widzę u góry jakaś kontrabanda. Czyżby to był Opel Vectra drugiej generacji? Chyba starszy od tej barki. W każdym razie barka jest długa, ale idealnie się mieści pod jednym z przęseł mostu. Więc zobaczmy, co dalej. Ciekawa zabudowa, gęsta. No i w tamtą stronę, płynąc z prądem rzeki, za tym budynkiem z kominem, to jest siedziba, czy jedna z siedzib koncernu Novartis, jest granica francuska, a zaraz potem niemiecka. Także być może tam później pójdziemy. Czasem woda w Renie jest bardzo czysta, przejrzysta. Kaczki pływają. No a jak jest trochę cieplej, to jest tutaj taka tradycja. Ludzie mają taką rozrywkę, że pakują swoje ubrania w worek plastikowy i płyną sobie w pław wzdłuż. No spływają jakby z prądem. No dzisiaj nie pływają, bo jest chyba zimno. Ale generalnie całkiem spoko. I ciekawostka też, można tu chyba pić alkohol w umiarkowanych ilościach w miejscach publicznych. I dopiero teraz doszły fale od barki.
A to jest most Mitte Brücke, czyli taki środkowy most w mieście. O, to ciekawe, to chyba jest ponad 100-letni taki no Wettershausen, to tak jakby mały domek pogodowy. No i faktycznie te instrumenty tutaj pokazują, tu mamy barometr, Schönwetter, czyli ładna pogoda, termometr 18, no prawie 19 stopni, hygrometr 30% wilgotności i termometr w 3 skalach Fahrenheita, Celsjusza i Romera. Nie wiem co to jest Romera, no ale ciekawe, tutaj mamy właśnie tą ciecz rozszerzalną temperaturowo z takim ślimakiem, no i właśnie i pokazuje o 1 stopień więcej niż termometr z drugiej strony. No niemniej jednak ciekawe, taka mechanika, bardzo precyzyjna aparatura, no biorąc pod uwagę, że ma ponad 100 lat. Fajnie, idziemy dalej. A teraz zmierzam w stronę takiego ciekawego budynku. To jest Baselworld, no, świat Bazylei. No i jest to podobno wystawa biżuterii i zegarków. No w kwestii zegarków naprawdę tutaj Szwajcarzy zdecydowanie mają się o czym pochwalić. Wow. No. Ale fajne. Nie bardzo wiem co to za... Poza tym co już przeczytałem. To jest City Lounge. Tak jest to, czyli tak jakby, no nie wiem, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. A, no już tak, już wiem, no czyli jednak ta wystawa chyba. No w każdym razie, no to jest niezłe. Co kto lubi oczywiście, ale mi się podoba. No proszę, do jakich poświęceń musiałem się posunąć, żeby tak doskonałe ujęcie zdobyć. Aż się położyłem na ulicy, no, ale chyba nie jestem... Chyba nikogo to nie obchodzi i bardzo dobrze. Ale fajnie. A tutaj tuż obok mamy Hyperion. To jest jeden z najwyższych budynków. Chyba ma 150 metrów. Jeden z najwyższych budynków w Szwajcarii. No nie budują jakichś tam drapaczy chmur. Takie mają założenie. No i przeczytałem, że to jest niby mieszkalny budynek, ale zupełnie nie wygląda na mieszkalny. Może to nie ten. Może jutro trzeba będzie trochę spiąć, że tak powiem, poślady i spróbować wejść do tego, na tą wystawę. No może być całkiem ciekawa. No zresztą, proszę bardzo, zegarek Tissot, szwajcarski. Można powiedzieć, że wrócił do matecznika w odwiedziny. Piękna sprawa. Duży zegar. No ma z 10 może metrów średnicy. Sekundnik biegnie tutaj dosyć szybko. Znaczy no nie szybko. Tak samo to wynika to z długości wskazówki. Także Szwajcarzy chyba wiedzą najlepiej, że czas to pieniądz. I uwaga, zaraz będzie pełna. Mały postój na wyrównanie tutaj opóźnień i jedziemy dalej. Pięknie. No kolejną taką ikoną szwajcarską są scyzoryki Swiss Army Knife, a mamy tutaj scyzoryki właśnie marki Victorinox. Kiedyś jak byłem chłopcem małym, to się bardzo ekscytowałem scyzorykami
Teraz już aż tak się nie ekscytuję, no ale niektóre są naprawdę fajne. Nawet chyba jest, widzę, taka wersja no, dziewczęca może. Fajnie. A tu taki scyzoryk za 200 franków. Swiss Tool X Plus. Nieźle. No i tutaj ponownie patrzymy na ten Mittelbrücke, czyli most ten kamienny, środkowy, przez środek miasta, główny. No i kiedyś tamta część, zwana Małym Miastem, była pod panowaniem niemieckim kilkaset lat temu. Ta, po której teraz jestem, była szwajcarska. No i tutaj mamy taką ciekawostkę. Król Szwajcarii pokazuje język i przewraca oczami. Pokazuje język Niemcom. Wygraża się. Nie wiem, czy to widać. Widać. I tramwaj starego typu. No to jest o tyle ciekawe, że te tramwaje są bardzo długie. Ten ma na przykład 3 wagony, ale na te nowsze też, no ten akurat jest krótki. To naprawdę są dużo dłuższe, zauważalnie dłuższe niż w Polsce. I zauważyłem też, że przystanki wcale nie są tak super często. No po to, żeby jakbyś miał zatrzymywać co 100 metrów, to by nie był efektywnym środkiem transportu. Także jak wsiadłem tam przy tym pogodometrze zielonym, no to zostałem zawieziony aż tutaj, no, na Marktplatz. No tak z kilometr dalej co najmniej. A teraz patrzymy na tutaj, tam na końcu jest siedziba chyba tego znowu koncernu Novartis. No i miałem zamiar tam pójść, żeby zobaczyć, no przejść się do Francji i do Niemiec, ale chyba już jest za ciemno, więc się pokręcę tutaj po mieście. Zawsze trzeba się doszukać jakichś pozytywów. Jak jest mokra tutaj kostka, to przynajmniej ładniej na zdjęciach wychodzi, ładniej błyszczy. No ale tutaj mamy katedrę, to jest chyba to największa. I zdaje się, że tutaj właśnie jest grobowiec Erasma z Rotterdamu. No i każdy student, który skorzystał z programu Sokrates Erasmus, no to właśnie powinien tutaj przyjść i pochylić swe oblicze przed wielkim patronem. Może jutro uda się wejść do środka. I można mieć czystą wodę w fontannie, jak się chce? Można. No ale nic dziwnego, skoro czystości wody pilnują 4 straszne smoki. No i tu mamy kolejną markę premium. Ja generalnie gardzę premiumami, no ale to tak w celach czysto poznawczych. Mamy torebkę. No taka tam. Torebka jak torebka. 3700 franków, co daje naszych jakby około 15 000 złotych. Nie wiem co w tej torebce. Schlüsselservice. Nie wiem, prawdopodobnie chodzi o szewca. Ale proszę, jaką ma ciekawą animację. Taka trochę w stylu amerykańskim. Chociaż co ja tam wiem o Ameryce? Nie było mnie tam. No, Schumachery. No, dajesz. Niezłe. Tutaj tramwajem numer 16 dojechałem do St. Louis Grenze, czyli to jest przystanek, no, który tutaj dojeżdża do samej granicy z Francją. Francuska część, jakby miasto jest praktycznie przyległe do Bazylei, ale nazywa się St. Louis. No więc idziemy do Francji. A tu stoimy po francuskiej części Renu i jest chyba też zapora, która tutaj jakiś dopływ zatrzymuje. No ale mamy taki port, taką logistyczną część. Wygląda ciekawie. No więc tu mamy St. Louis i pieszy mostek Dreiländerbrücke, czyli most 3 państw prowadzący do Niemiec.
Ale Niemcy to jakby tylko ten fragment, a tam już mamy Szwajcarię. Także tutaj jakby tak cyrklem zakreślić kółko o promieniu tam pół kilometra, to trzy państwa złapiemy. Most ma 12 lat i przez ten czas służy mieszkańcom 3 krain. Weil am Rhein, die Stadt im Dreiländereck. I mamy chyba tutaj jakieś centrum handlowe. Zdaje się, że chyba tutaj przyjeżdżają na zakupy Szwajcarzy. Zaraz obczajmy. Spożywając drobne tutaj zakupy przy Dreiländerbrücke po niemieckiej stronie, kontempluję widok tutaj zachodzącego słońca. A zaraz będziemy zmierzać do Szwajcarii. I dosyć tej niemieckiej rozpusty. O, proszę. Erotisch Chopin. Chopin Airport mamy w Polsce przynajmniej. No i wracamy z tutaj Weil am Rhein, z niemieckiej wioseczki do Bazylei, z powrotem przez granicę. Także lekko nie jest. No, Szwajcaria również jest znana ze słodyczy. Szwajcarskie czekoladki i różne takie. I proszę, jakie tu pyszności. Pomarańcze, tutaj takie kandyzowane chyba. O, po inne takie różne. Nawet nie wiem co to jest w ogóle. Dobrze, że zamknięte, bo bym wszedł i zaczął kupować. Nice. Znowu katedra, znowu zamknięta z powodu festiwalu. Jugendfestival, można powiedzieć, pokrzyżował szyki. No ale przynajmniej nie pada. I podobnie jak 24 godziny temu widok na Ren. Tylko że już dzisiaj nie pada. W pobliżu Münster, no katedry w Bazylei. Jest dzisiaj dużo ludzi, gdyż jest obok festiwal muzyki. No, Jugendfestival. I tu widać na moście są 3 przęsła, znaczy 3 takie łuki. Pod prawym jest sygnalizacja, że można płynąć, a pod 2 lewymi, że nie można, czyli jest ruch ściśle uregulowany. A tu mamy Muzeum Zabawek. No i można różne historyczne zabawki kupić, no ale ceny, jakby to powiedzieć, nie są przystępne. Za takiego miśka małego 439 franków. No ale tu mamy z kolei karuzelę z Madonnami i chyba taki tutaj do uderzania też. No tutaj mamy Rex, albo Krexa, jakiś tutaj wojowniczy żółw, ninja. Ciekawa fontanna z ciekawymi płaskorzeźbami. No woda ponoć jest tak czysta, że można ją pić, więc spróbujmy. Pycha. No więc gdybym miał... O cholera, się pomoczyłem. Teraz głupio to wygląda. Ale woda wydaje się całkiem smaczna. A tutaj mamy veloparking, czyli podziemny parking rowerowy. No i zobaczmy, jak to wygląda. 400 wolnych miejsc i można kulturalnie zostawić rower w ciepłym, suchym miejscu, a żeby tutaj nie mógł, nie marzł. Być może jakieś inne usługi. Trzeba uważać, bo jeżdżą samochody, znaczy rowery. Ale wypas. O, i można sobie nawet kupić tutaj za 1 franka, czyli symbolicznie raczej. Ale wypas.
I nawet chyba można wypożyczyć też rower za 20 franków z kartą bazylejską dziennie. Nieźle. Więc jest rower, jakieś serwisy, sklepy. Można tutaj sobie też zostawić coś. Można też wejść na 15 minut z rowerem, napompować kółko za darmo. No piękna sprawa, no tak to można jeździć, no. I tutaj ludzie cisną pod ziemiami. A tu jak ktoś ma rower wartości samochodu, to może sobie skorzystać z indywidualnego boksiku, który pewnie jest nieco droższy. Ciekawe, czy dałoby się tu zanocować. Tu jest chyba wersja darmowa. Nie są strzeżone, po prostu sobie trzeba przypiąć. To jest dworzec kolejowy w Bazylei. No i transport kolejowy jest tutaj dosyć rozpowszechniony. Widzimy to na przykład po ilości peronów. Już tam jest 16, 17. Połączone jeszcze peronami. Perony są z tramwajami niektóre. Także efektywny środek transportu. I tak poranek następnego dnia, 7 września, nastał. Właśnie zbliżam się do dworca, gdzie czeka już autobus 50, którym pojadę zaraz na lotnisko. To jest ogrodzona płotem droga eksterytorialna na terytorium Francji, która prowadzi do Szwajcarii, z lotniska do kraju i pozwala ominąć francuską odprawę celną. I tak kończy się wycieczka do Szwajcarii. Zaraz wsiądę do Airbusa 321 z prestiżowym miejscem i wrócę do Warszawy. Do zobaczenia przy kolejnej wyprawie.